Witam i tak jak widzicie, dzisiaj przygotowałem dla Was filmik o Sansevieriach. Zebrałem tutaj wszystkie z mojego całego domu. Mam tu nawet ściągę, pospisywałem co i jak, żeby się nie pomylić później z nazwami. Mam tych sans, okazuje się 12, z czego kilka jest nowych i po kolei będę Wam o nich opowiadać co nieco. I zacznę od tych, które mam najkrócej, do tych, które mam najdłużej. Będę po kolei tutaj przesuwać je, bo żeby to jakoś tak zgrabnie wyszło w miarę. Jest dosyć ciemno, ale może coś będziecie widzieć. O, zależy też od kąta ustawienia telefonu, jak to widać. Postaram się, żeby coś było widać. I zacznę od najświeższego nabytku. Dosłownie przed chwilą przyniosłem tę roślinę ze sklepu. Tak jak widzicie, jeszcze jest nieprzesadzona. Jest to według internetów i filmików, które oglądałem, Sansevieria Whitney. Chociaż ona tutaj, na tym, jak to się mówi, tym paszporcie tak zwanym, to ona ma, że jest Hani. Dobrze widzę. Jejku, Hani. Tak, że jest Hani. I kosztowała 6,89. Taka mała sadzonka. W sklepie, jeżeli ktoś jest z Poznania i byłby zainteresowany, to jest w sklepie w Panoramie na ulicy Góreckiej. W sklepie na literę C. Kto tam jeździ, to wie, jaki to jest sklep. Było ich dosyć sporo. Jest jeszcze trochę zakurzona, nieumyta. No, tak jak mówię, to jest świeża sadzonka. Dopiero przed chwilą ją przyniosłem. Będę ją przesadzać. Bardzo ładna. Tutaj to uszkodził mi się ten... Uszkodził mi się ten czubek podczas transportu, no ale ogólnie jest bardzo ładna. Z tego co widziałem, to wcale ona nie jest Hani, czyli taka rozetkowa, tylko normalnie do góry rośnie. No i chyba bardziej mi pasują takie, które tak pną się do góry, takie są wtedy strzeliste, że tak powiem. I to jest moja pierwsza sansa z tego roku. Za chwilę Wam pokażę drugą. Druga sansa to jest Sansevieria Boncel. Też z tego samego sklepu. Kupiona, nie wiem, może 3 tygodnie, 2 tygodnie temu. Przesadziłem ją do takiej terakotowej doniczki. Dałem tutaj dużo tych rozluźniaczy. Bardzo ładna, podoba mi się. Ona jest dosyć duża. Z tego co dzisiaj widziałem, to już ich nie ma. Ona kosztowała chyba około 18 zł. Nie miałem jej jeszcze w swojej kolekcji sans, więc to jest taka gruba. Ona jeszcze może tutaj trochę może się ukorzenia bardziej, mocniej w tym podłożu, bo wiadomo, po przesadzeniu ona musi jak gdyby dojść do siebie. Ale jest piękna. Dałem ją do takiej większej doniczki, bo w żadnej osłonce ona mi nie pasowała. Po prostu te rogi, też trzeba o tym pamiętać, że te rogi, one po prostu opierają się na osłonce, jak jest zbyt głęboka doniczka i ciężko dopasować jakąkolwiek doniczkę do takiej rośliny. No i najlepiej to mi tutaj wyszło, że będzie właśnie w tej terakotowej. Także jest bardzo, bardzo taka oryginalna, bym powiedział. I wydaje mi się, że ona rośnie tak, że te liście się tak skręcają, taki wir się robi wtedy. Ale nie wiem, tego nie wiem, tak sobie tylko tak to tłumaczę. Teraz Sansevieria z 2023 roku. Dobrze mówię?
23. O. Future Midnight, tak się niby nazywa. Jest to jedna z moich ulubionych sans. Ja ją ostatnio też przesadziłem do nieco większej doniczki, bo już tutaj ona mi wypuszcza bardzo dużo tych przyrostów i nie miała miejsca za bardzo na nowe. Jest dosyć wysoka, nie aż tak bardzo wysoka, ale to jest dosyć taka powiedzmy 30-40 cm, nawet ten liść może wystrzelić. Ja właśnie lubię takie strzeliste sansy. Bardzo ładnie rośnie, praktycznie co sezon wypuszcza jakieś nowe przyrosty. To jest jak gdyby ta jej stara część do tych chyba liści, a to wszystko już u mnie wyrosło. Także jest bardzo, bardzo taką ciekawą sansą, tak jak widzicie. Kolor ma taki dosyć ciemnozielony z takimi prześwitami jasnymi. Także bardzo, bardzo sympatyczna jest ta roślina. No i lubię ją też dlatego, że ona tak bardzo fajnie rośnie. Widać po prostu jej przyrost. Kolejna sansa z tego samego jak gdyby zakupu, z tej samej paczki, to jest Black Collar. Też rok 2023. I ona była kupiona jako roślina drugiej kategorii. I to była jak gdyby ta jej część, którą kupiłem. Ta część już wyrosła u mnie. Tutaj co to widzicie? Właśnie to. No trochę się wykrzywiła właśnie przez to. Jest taka trochę niekształtna. Obrzeża ma trochę takie jaśniejsze, te liście. I te liście nowe wychodzą takie trochę jasne. No i teraz zastanawiam się, czy jej nie rozdzielić i posadzić razem, ale tak, żeby one prosto rosły. Po prostu je wysadzić i posadzić tak, żeby one tak jakoś no ładnie wyglądały, bo takie dosyć są brzydkie, że tak powiem. I ten liść jest też taki, ma jakieś tutaj takie urazy, ale on już taki był. Black Coral. Pewnie charakteryzuje się tym, że jest dosyć taki ciemny ten kolor, porównując z tymi innymi. Ale nie jest aż tak bardzo ciemny. To nie jest czarna sansa. I ona dosyć powoli rośnie. Ona u mnie powoli rośnie. Teraz tego liścia wypuszcza tutaj, tak jak widzicie. Ale to trwa bardzo, bardzo długo. Dosyć ma powolny wzrost ta sansa, muszę przyznać. U mnie przynajmniej. No i tak po prostu trochę niekształtnie rośnie. Trzeba ją... musiałbym ją po prostu bardziej tak ułożyć, żeby ona się jakoś tak fajnie prezentowała. Teraz roślina, którą mam już od 2 lat, od 2022 roku. Jest to ta zwykła Laurentii i ona jest ze śmietnika. Część tutaj jest ze śmietnika, bo jeszcze będzie dosadzone, tam są takie dwie do innej, to pokażę Wam później. Ja uciąłem te czubki, które były tam na śmietniku już takie po prostu zmarnowane. Posadziłem ten czubek i ten czubek. W taki wachlarz ułożyłem to. I po chyba roku wyszły właśnie te nowe sanse z tych. Tutaj wyszła ta jedna i tutaj wychodzi druga. Tak jak widzicie. O. I ona już dosyć tak dużo tutaj się rozwinęła w czasie tutaj tego lata, które minęło. No, jestem zadowolony z niej. Podoba mi się strasznie.
To jest taki zwykła sansa, ale z takiego po prostu śmietnika może być kiedyś bardzo dużą rośliną. Na razie jej tutaj jeszcze nie rozdzielam, niech tak sobie rośnie, bo mam w planach może połączyć te wszystkie laurentii razem, ale jeszcze nie wiem, może jeszcze coś tutaj ona sama się jakoś tak ułoży inaczej, chociaż bardzo ładnie wygląda, także nie przeszkadza mi ten jej pokrój. Także czasami warto uratować jakąś roślinę ze śmietnika. I teraz będą 4 rośliny. Moment, muszę zobaczyć w ściągę. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 roślin, które mam już od 4 lat. I pierwsza to jest Honey Bunny. To jest taka odmiana Honey, czyli taka mała, rozetkowa. Ona przyrosła mi, owszem, ale ona się w ogóle tak jakoś nie rozkrzewia, nie wiem, bardzo powoli rośnie, porównując z tymi innymi. Ma takie żółte obrzeża. Jest ładna, ale bardzo malutka. Tak jak widzicie. Trochę taki ananasik mały. Nie wiem, czy ją lubię. No, ma się dobrze. Tutaj ma jakieś tam urazy czasami, bo gdzieś tam się odbije coś tam. Ale jest taka dosyć ona jasna. Ona nie jest w takich ciemnych barwach, tak jak na przykład ten koral. O, tylko ma bardziej takie te jasne tony barw. Także to jest ta pierwsza od 4 lat i ona bardzo powoli rośnie. Teraz sansa bardzo popularna, czyli sansa Moonlight. Ja cały czas dzisiaj się przejęzyczam. Ona jest dosyć u mnie wysoka. Nie wiem, jak to pokazać w ogóle. No, bardzo długo w ogóle stała w miejscu, bo ja ją kupiłem w dosyć słabym stanie, tak jak tutaj widać. Te liście takie były oklapłe. Ale też chyba na jakimś filmiku widziałem, że te liście tak potrafią się zwieszać, jeżeli mają za dużo nawozu. Nie wiem, czy to jest prawda. Albo od nawozu po prostu tak się robią takie oklapłe, że tak powiem. Tak trochę się zwieszają, a nie są takie strzeliste do góry. Mam tutaj kilka takich liści, nawet słońce wychodzi teraz. I ona bardzo długo mi stała, ta matka, że tak powiem, w miejscu i dopiero po jakimś bardzo długim czasie, chyba po 2 latach, wypuściła właśnie tego. O. To coś, ten cały przyrost. Bardzo ładne barwy, bardzo ładne kolory. No z tego moonshine jest modny i w ogóle jest popularny. Ja do tej pory jeszcze go nie przesadziłem, bo on mi już tutaj wypycha doniczkę. Ta doniczka już się zdeformowała. No i do tej pory jeszcze nadal go nie przesadziłem. Musiałbym go przesadzić, bo może on wtedy zacznie wypuszczać więcej tych przyrostów, bo ma po prostu tutaj za mało miejsca. A też zauważyłem, że one tak bardziej w rzędzie wypuszczają te przyrosty. Nie wiem, czy wiecie, czy o co mi chodzi. Że teraz tutaj ten kolejny to może być na przykład z tej strony tutaj i nie ma miejsca na to, żeby to wyszło. No musiałbym to przesadzić, ale też nie mam później znowu takich dużych osłonek. Musiałbym się za to zabrać kiedyś, żeby to jakoś zorganizować. Sansa cylindryczna. No co tutaj można o niej powiedzieć? Fajne paluszki. Ona u mnie bardzo długo stała w takim ciemnym kącie, więc za bardzo fajnie nie rosła. Teraz jak stoi trochę bardziej na parapecie, dłużej,
no to tutaj więcej się tworzy tych takich przyrostów. Też by musiała być, widzę, przesadzona, tak mi się zdaje, bo już tu jest naprawdę mało miejsca na cokolwiek. Tutaj jeszcze coś zostało i ona wypuszcza najpierw takie liście, takie właśnie liście, a po jakimś czasie właśnie się robią te rurki takie. Tylko nie wiem właśnie, czy one później idą do góry, czy to będzie tak cały czas, no nie wiem. Chyba nie, chyba tak już zostanie. Lubię tą roślinę, mimo tego, że nie jest zbyt jakaś taka duża, czy jakaś, nie wiem, wyjątkowo rzadka, ale lubię ją. A teraz Sansa zwana ananasem, czyli Torch Lady. Też mamy ją już od 4 lat. To już będzie przed... Nie, jeszcze będą 3 takie, 2 jeszcze takie będą z 2020, czyli 4-latki. To jest z wyglądu taki ananas. Ona trochę mi rośnie do góry. Te liście do góry ma inne niż te starsze. Te starsze już są takie zmęczone bardziej życiem. Wypuściła mi ona naprawdę już chyba 5-6 dzieci. 5-6 dzieci. I teraz na zimę postanowiła wypuścić kolejne. Tutaj właśnie jest to dziecko. Ona gdzieniegdzie ma takie jak gdyby pomarszczone te liście, tak jak gdyby była przesuszona, ale znowu do góry jest taka inna. Więc wydaje mi się, że te dzieci po prostu sprawiają, że ona w takim stanie jest troszeczkę nie za ciekawym, no bo ona cały czas produkuje te dzieci non stop, albo chyba w tamtym roku, albo w tym wypuściła mi 2 naraz. No i teraz postanowiła na zimę jeszcze wypuścić takiego kolejnego. Także jest bardzo produktywna ta roślina i taka, no bardzo dużo tych swoich potomstwa produkuje. Nie stwarza żadnych problemów, tak jak w sumie żadna Sansa. Sansa Silver Nymph. W skrócie na nią mówię szabla. Tak jak widzicie, to jest taka szablojeż. Też 4 lata jest u mnie. Bardzo cieniutkie ma te liście, ale bardzo takie długie niektóre. Nie wiem, jak ją tu pokazać, bo ona mnie będzie atakować tymi. Może tak. Bo tak, chyba ta była tą matką i te trzy wszystkie to są jej, to jest jej potomstwo. I jak któregoś dnia nawet je miałem rozdzielone, ale później postanowiłem je wszystkie dać razem, bo to w sumie fajnie wygląda. W tym sezonie nie wypuściła mi żadnych dzieci, ale widzę, że przyrosty są w liściach. Tutaj te liście na przykład wyszły. No widać po prostu różnicę, bardziej się zagęściła. Może też już ma za ciasno trochę. No i tak jak większość moich sans bym musiał ją też chyba już myśleć o przesadzeniu do większej doniczki, mimo tego, że jest opinia, że one lubią ciasne doniczki, to czasami w takiej trochę większej one lepiej rosną. Też nie można przesadzić z tą ciasnotą, bo wtedy jak gdyby nam nie wypuszczają tych dzieci, no bo nie mają miejsca, korzenie po prostu, wszystko się plącze i nie wiem, czy to jest dobre, no czy nie. Ale to jest tylko taka moja teza, moja taka obserwacja. Przedostatnia Sansa to jest Laurenti, ta najbardziej popularna, najbardziej znana. I tą kupiłem w sklepie, który już nie istnieje.
A te dwie to właśnie są te też śmietnikowe, które tutaj dosadziłem i one no, fajnie wyglądają razem, tak jakby te dzieci po prostu wyszły od niej, ale to wcale nie są jej dzieci. Powiedzmy, adoptowane są przez nią. I one te liście wypuściły już u mnie. No fajnie się rozrastają. Także no tak myślałem, żeby Tom do nich tutaj dać. Taką całą rodzinkę, ale bym musiał mieć większą doniczkę. No nie wiem jeszcze, zastanowię się, czy je dać wszystkie razem, jak to zrobić. Czy może jak te podrosną, to wtedy dopiero nie wiem. Fajne mają kolorki. Takie, o, tak jak tutaj widzicie, takie troszeczkę jakby moonlightowe. Te nowe liście takie są. Też nie wiem, czy to jest na pewno ta sama odmiana, no bo to jednak są znalezione na śmietniku, a też tak jak w tych sansach, nawet w tych sklepowych, no to nie do końca jest wiadomo, co to jest za roślina, tak jak tutaj. Honey Mix, Sansevieria Honey Mix, także no ciężko powiedzieć, tak jak ktoś się nie zna, co to jest właściwie za odmiana. Także ja to w sumie mówię, że to jest Laurenti, ale to wygląda na Laurenti raczej. Chociaż te obrzeża żółte ma dosyć duże, więc sam nie wiem. I to jest moja roślina przedostatnia, którą mam już 4 lata. To znaczy tą mam 4 lata, a te są dosadzone tam, kiedy to było? 2 lata później. O. I za chwilę zaprezentuję ostatnią roślinę. I to jest moja ostatnia roślina, moja ostatnia sansa. Może trochę mówię chaotycznie i nie wiem, nielogicznie i nieskładnie, ale no nie wiedziałem, jak to nagrać i pokazać. Tak mi się wydaje, że tutaj najlepiej mi się nagrywa, bo mam to wszystko razem i sobie po prostu to przesuwam i pokazuję wam. I to jest sansa, którą mam już od 5 lat. Pierwsza sansa, jaką kupiłem. W sumie po przeprowadzce tutaj do tego mieszkania. I ona wypuściła mi już kilka dzieci. Kilka już wydałem. To dziecko miałem osobno, już rozdzielone, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że będą razem, no i są razem. Bo nie chciałem mieć tylu tych zduplikowanych roślin. I to jest ta odmiana najpospolitsza Honey, taka zwykła, zielona. Ma się dobrze, 5 lat już funkcjonuje. No nie jest duża, ale też nie jest taka jakaś malusieńka jak ta na przykład. Porównując tą a tą, no to ta jest naprawdę mikroskopijna. Ta w ogóle jest bardzo małą odmianą. A ta to jak trochę podrośnie, no to jest taki średniaczek. Ale ona nie będzie większa, tylko będzie jak gdyby bardziej się zagęszczać tutaj w tą rozetę. No i fajne te czubki ma z takim kolcem, chociaż on często się łamie, bo gdzieś tam się zawsze coś dotknie, przesunie i zawsze ten kolec może się złamać. Bo to jest wszystko jednak bardzo kruche. I to by były wszystkie moje rośliny, jeżeli chodzi o sansę. Nie wiem, jak to wyjdzie, nie wiem, jak to się nagra. Mam nadzieję, że chociaż trochę będzie wam się podobać. Pozdrawiam was bardzo serdecznie w ten słoneczno-pochmurny dzień i do następnego razu. Pa!